Następnego dnia Zastałek i Bojek powrócili do magazynu S, w którym mimo wszystko spodziewali się znaleźć ser. W magazynie jednak nic się nie zmieniło. Sera nie było. Mali ludzie nie wiedzieli, co robić. Stali w magazynie niczym posągi. Bojek zamknął oczy i zatkał uszy palcami. Chciał odciąć się od rzeczywistości. Nie dopuszczał do siebie myśli, że zapasy sera zmniejszały się od kilku dni. Wolał wierzyć, że ser zniknął nagle. Zastałek myślał w kółko o całej sytuacji i w końcu jego wspaniały rozum, wypełniony wieloma wierzeniami i przekonaniami, przegrzał się. Dlaczego oni mi to zrobili? Pytał nieustannie. O co tu właściwie chodzi? W końcu Bojek otworzył oczy, popatrzył wokół i powiedział: a właściwie gdzie są nos i pędzi wiatr? Czy myślisz, że oni wiedzą coś, czego my nie wiemy? Zastałek bąknął. Co oni mogą wiedzieć? To zwykłe myszy. Oni muszą pogodzić się z tym, co dzieje się wokół nich. My jesteśmy ludźmi, jesteśmy wyjątkowi. Powinniśmy być o tym uprzedzeni, a ponadto zasługujemy na więcej. To nie powinno się nam przytrafić. A jeżeli się przytrafiło, należy nam się coś w zamian. Dlaczego? Zapytał Bojek. Ponieważ mamy do tego prawo, odparł Zastałek. Prawo do czego? Do naszego sera. Dlaczego? Bo to nie my jesteśmy winni. Ktoś inny nam to zrobił i powinien nam wynagrodzić straty. Bojek zaproponował: może przestańmy analizować sytuację i zacznijmy szukać nowego sera. O nie, zamierzam to dokładnie zbadać. Podczas gdy Zastałek i Bojek zastanawiali się, co robić, nos i pędzi wiatr szukali sera. Biegali po labiryncie, zaglądając do każdego pomieszczenia, na jakie trafili. Nie myśleli o niczym innym, tylko o znalezieniu nowego sera. Przez długi czas nie znaleźli nawet ogróżka, ale w pewnym momencie wbiegli do części labiryntu, w której nigdy wcześniej nie byli. A tam był magazyn sera N. Aż zapiszczeli z radości. Znaleźli to, czego szukali. Wielkie zasoby nowego sera. Nie mogli uwierzyć własnym oczom. Był to największy magazyn sera, jaki widziały kiedykolwiek myszy. W tym czasie Zastałek i Bojek ciągle dumali nad swoim położeniem, siedząc w magazynie S. Odczuwali dotkliwie brak sera. Byli źli i sfrustrowani. Obwiniali się nawzajem o to, co się stało. Od czasu do czasu Bojek myślał o myszach i zastanawiał się, czy znalazły już ser. Wyobrażał sobie, że wpadły w jakieś tarapaty, bo bieganie po labiryncie nie było bezpieczne. Jednak coraz częściej przychodziło mu do głowy, że myszy znalazły ser i zajadają go ze smakiem. Myślał o tym, jaką przygodą byłoby poszukiwanie nowego sera. Prawie czuł w ustach jego smak. Im wyraźniej wyobrażał to sobie, tym większą miał ochotę wyjść z magazynu S. Nagle wykrzyknął: chodźmy! Nie, odpowiedział Zastałek. Mnie się tu podoba. Jest wygodnie. Znam to miejsce. A w ogóle na zewnątrz jest niebezpiecznie. Nieprawda, upierał się Bojek. Byliśmy w wielu zakamarkach labiryntu. Możemy pójść tam ponownie. Jestem na to za stary, powiedział Zastałek. I obawiam się, że wyjdę na głupca, gdy zagubię się w labiryncie. Ty chyba też nie chciałbyś tego. Obawy wzięły w Bojku górę, a nadzieja na znalezienie nowego sera przygasła. Tak więc każdego dnia mali ludzie robili to, co dotychczas. Przychodzili do magazynu S, stwierdzali, że nie ma w nim sera i wracali do domu, unosząc swoje lęki i frustrację. Nie przyznawali się, ale zaczęli gorzej sypiać. Byli coraz bardziej zmęczeni. Szybko wpadali w irytację. Ich domki nie były już tak przyjemne jak niegdyś. Mali ludzie mieli koszmarne sny, w których szukali i nie znajdowali sera. Mimo to Zastałek i Bojek wracali codziennie do magazynu S i czekali. Któregoś dnia Zastałek powiedział: wiesz, gdybyśmy się postarali, na pewno znaleźlibyśmy ser. W końcu nic tak bardzo nie mogło się zmienić.
Ser jest prawdopodobnie gdzieś niedaleko. Może po prostu schowali go za ścianą. Następnego dnia przynieśli do magazynu narzędzia. Zastałek trzymał dłuto, a Bojek walił w nie młotkiem, dopóki nie przebili jednej ze ścian. Niestety nie było za nią sera. Rozczarowani ciągle jednak wierzyli, że potrafią rozwiązać problem. Następnego dnia zaczęli wcześniej. Pracowali dłużej i ciężej. Niestety udało im się tylko zrobić kilka dziur w ścianach. Bojek zaczął pojmować różnicę pomiędzy aktywnością i efektywnością. A może, powiedział Zastałek, powinniśmy po prostu siedzieć i czekać. Wcześniej czy później muszą nam oddać nasz ser. Bojek chciał w to wierzyć. Co dzień wracał więc do domu, by odpocząć i rano z przyzwyczajenia przychodził do magazynu S. Ale ser się nie pojawiał. Mali ludzie zaczęli słabnąć z głodu i z powodu stresu. Bojka coraz bardziej męczyło czekanie na zmianę sytuacji. Zaczął zdawać sobie sprawę, że z każdą chwilą bezserowe położenie staje się gorsze. Któregoś dnia ogarnął go pusty śmiech. Bojek, no popatrz na siebie. Robisz wciąż to samo i dziwisz się, że nic się nie zmienia. Gdyby twoja sytuacja nie była tak tragiczna, byłaby po prostu zabawna. Bojkowi nie podobał się pomysł ponownego biegania po labiryncie, ponieważ bał się, że może się zgubić i nie wiedział, gdzie szukać sera. Roześmiał się jednak głośno, gdy uświadomił sobie, że ten strach doprowadził go do krawędzi szaleństwa. Gdzie są nasze dresy i trampki? Zapytał Zastałka. Odszukanie ich zajęło maleńkim ludziom wiele czasu, ponieważ wrzucili swoje stroje do biegania na samo dno szafy kilka dni po tym, jak znaleźli ser w magazynie S. Sądzili bowiem, że już nigdy nie będą im potrzebne. Chyba nie zamierzasz znowu ganiać po labiryncie? Zapytał przyjaciela Zastałek. Dlaczego po prostu nie poczekasz jak ja, aż nam oddadzą nasz ser? Ponieważ nigdy nam go nie oddadzą. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale teraz wiem, że nigdy nie dostaniemy z powrotem naszego wczorajszego sera. Najwyższy czas poszukać nowego. A jeżeli tam na zewnątrz nie ma żadnego sera? Zapytał Zastałek. A nawet jeżeli jest, to możemy nigdy go nie znaleźć. I co wtedy? Nie wiem, odparł zrezygnowany Bojek. Zadawał sobie te pytania setki razy i zawsze napawały go one lękiem i odbierały siły potrzebne, aby ruszyć się z miejsca. Tego dnia zapytał jednak sam siebie, gdzie szybciej znajdę ser? Tutaj czy w labiryncie? Wyobraził sobie, jak to będzie. Ujrzał w myślach siebie z uśmiechem na ustach wkraczającego do labiryntu. Ten obraz był tak miły, że przyprawił go o dobre samopoczucie. Zobaczył siebie, jak opuszcza magazyn i wchodzi do labiryntu. Uwierzył, że znajdzie tam nowy ser i wyobraził sobie, jakie to będzie przyjemne. Kiedy użył całej swojej wyobraźni, obraz stał się zupełnie wiarygodny. W najdrobniejszych szczegółach widział, jak znajduje nowy ser i nawet poczuł w ustach jego rozkoszny smak. Oto zajada ser szwajcarski z dziurami, świetlisty pomarańczowy cheddar, ser amerykański, włoską mozzarellę i najwspanialsze gatunki francuskiego camemberta i... Nagle dotarł do niego głos Zastałka i powrócił do rzeczywistości. Nadal byli w magazynie sera S. Czasem, powiedział Bojek, sytuacja się zmienia i nigdy już nie będzie taka jak dawniej. Tak stało się teraz. Takie jest życie. Świat się zmienia i my też musimy się zmienić. Bojek popatrzył na swojego wymizerowanego drucha. Próbował go przekonywać, ale lęk Zastałka przerodził się w złość i nie chciał słuchać przyjaciela. Bojek nie chciał go urazić, ale gdy pomyślał, jaką głupotą było siedzenie w magazynie i czekanie na ser, wybuchnął śmiechem. Czas do labiryntu! Krzyknął. Zastałek nie zareagował. Bojek spróbował jeszcze raz. Podniósł z podłogi kawałek cegły i napisał na ścianie wielkimi literami bardzo ważne zdanie, tak aby Zastałek mógł je przeczytać i przemyśleć.
Jak to było w ich zwyczaju, narysował też na ścianie kawałek sera, licząc, że rozweseli nieco zastałka i nakłoni go do poszukiwania nowego sera. Ale zastałek nie chciał przyjąć tu wiadomości, że jeżeli się nie zmieniasz, to giniesz.